Siema! Today we're learning Polish naturally, de manera natural. I od teraz będę mówić tylko po polsku. Będzie to taki blog, żebyś mógł lub mogła uczyć się polskiego w naturalny sposób. I dzisiaj zabieram Was ze mną do restauracji, bo umówiłem się z moim kolegą i idziemy razem do restauracji. A oprócz tego pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy, na przykład jak funkcjonuje metro w Warszawie. Jestem właśnie pod metrem. Stacja metra nazywa się Wierzbno. O, tu na plakacie możecie zobaczyć lewy, Robert Lewandowski. I wchodzimy do metra. Pokażę Wam, jak wygląda stacja metra w Warszawie, w Polsce, jak kupić bilet na metro i tak dalej, i tak dalej. Ok, wchodzimy. Ja już kupiłem wcześniej bilet, bo wcześniej jechałem autobusem, więc mam już bilet. Taki bilet kosztuje 4,40. 4,40 i taki bilet jest ważny przez 75 minut. I przez 75 minut można jeździć autobusem, metrem i tramwajem w Warszawie. Ale pokażę Wam też, jak kupić taki bilet od nowa w takiej maszynie. Taka maszyna, gdzie można kupić bilety, nazywa się biletomat. Bilety, tickets. Tu mamy taki ekran, taki dotykowy ekran. Mamy dotknij ekranu, aby kupić bilet. To jakaś reklama. Pyk. Mamy tutaj różne języki. Polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński. Możecie sobie zobaczyć. Buy a paper ticket. My będziemy oczywiście robić po polsku. Kup bilet kartonikowy. Teraz mamy do wyboru bilet na 20 albo 75 i 90 minut. Pyk. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda stacja metra w Warszawie. O, jest czysto i schludnie. Jedzie. Okej. Siadamy. Następna stacja, next station, Wrocław. Okej. Jesteśmy już w centrum. Tutaj jakieś chłopaki grają na gitarze. Tam jest Pałac Kultury. I tutaj jakieś... Tutaj ktoś sprzedaje kwiatki. Pyk. O. Chyba muszę iść tam. Idę spotkać się z moim kolegą, z moim ziomkiem. Możemy tak powiedzieć po polsku, tak jak po angielsku, na przykład dude albo bro. To po polsku mówimy ziomek. Idę spotkać się z moim ziomkiem Eliseu, którego już możecie znać z mojego odcinka. Tutaj gdzieś dam. Top 10 verbs. Top 10 verbs in Polish. Top 10 czasowników po polsku. Nagrywaliśmy z Eliseu. I teraz właśnie idę się z nim spotkać znowu, bo raz w tygodniu z Eliseu robimy taki language exchange. Taką wymianę językową. Że rozmawiamy trochę po portugalsku, trochę po polsku. Ja uczę liceum polskiego, on uczy mnie portugalskiego.
I zazwyczaj robimy to online, ale właśnie w tym tygodniu zdecydowaliśmy się spotkać na żywo, na trochę dłużej, więc idziemy do restauracji, zjemy jakieś dobre jedzenie, czegoś się napijemy, no i pouczymy się języków. Najważniejsze. Pamiętajcie, jestem ciekaw, bo idziemy do wegetariańskiej restauracji. Ja ogólnie lubię bardzo jeść mięso i raczej sam bym nie wybrał takiej restauracji, ale właśnie jako, że Eliseu jest wegetarianinem, to idziemy. O, tutaj mam nawigację. By the way, nie wiem czy słyszeliście, ale mówiła po hiszpańsku. To jest taki trik dla Was, jeśli uczycie się jakiegoś języka, jeśli uczycie się polskiego. Zakładam, że jeśli oglądacie ten film, to uczycie się polskiego, to stawcie sobie telefon po polsku. Tak jak na przykład tutaj. Nawigacja powiedziała mi dirígete hacia el norte. I ja, dzięki temu, że słyszałem to dużo razy w nawigacji, wiem, że to znaczy kieruj się na północ. Tak? Po polsku. Kieruj się na północ. Kochani, jesteśmy już w restauracji. Jest ze mną mój ziomek Eliseu. Siema Eliseu. Eliseu, co tutaj mamy? Co będziemy jeść? Mamy to pide. W Polsce oni mówią, że to jest turecka pizza. To jest, no, Turecka podobne. pizza. I Tak. co to za pizza? Jaki To- to jest smak? To jest wegańskie rośliny kurczak, albo jak ludzie mówią w Polsce kurczak, Kurczę. z wegańskim serem też. I tak. I to tyle. Smacznego. No, Smacznego. Kurczak, czyli wegański kurczak. Tak jak mówiłem, Eliseu jest weganinem. Tak. Kamil jeszcze nie. Ja nigdy nie. To się je jak pizzę? Myślę, że tak. Okej. No co, na pół, nie? Tak se zjemy. Okej. Który wolisz? No, wszystko jedno. Tak. Dobra. Ale ja pizzę zawsze jem rękami, nie wiem jak ty. Ja też. Ale nie wiem, czy to możliwe tutaj. Czemu w ogóle jest jakaś brazylijska restauracja? Dobra, w Warszawie? Jest w Mieszadło. Mieszadłe? Nie wiem jak powiedzieć. Mieszadło? Po prostu jest mieszadło? A tak, to Mieszadło to nie jest w Warszawie, ale to po Warszawie, tak? Po Warszawie? Pod Warszawą? Pod Warszawą, tak. No i jakie są takie tradycyjne brazylijskie dania? Są na przykład feijoada. Wiesz co to jest? Tak, to jest najpopularniejsze. Kojarzę to Danie. słowo feijoada maluka? Coś takiego? Może być tak po prostu nazwa. Feijoada. Feijoada, to po prostu feijoada. I co to jest? Czarne fasole z wieprzowiną. No. Wieprzowiną to pork, tak? Mhm, wieprzowina, ze Tak. szpini. Tak. No. I no, jemy z ryżem, jak powiedzieć, kale? 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 Nie wiem co to jest kale. Ja wiedziałem dzisiaj w supermarkecie, ale nie pamiętam. To było coś takie zielenie. I tak. I jemy też z mąkiem z manioku. Tak, z manioku. Nie, bardzo dobra, bardzo dobra. Jak się nazywa ta pizza? Jeszcze raz. Pide. 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 Turecka pizza. A lubisz polskie jedzenie? Tak. Co z polskiego lubisz w ogóle? Mój ulubiony jest placki ziemniaczane, ale nie na słodko, nie z cukrem, ale z śmietaną, albo co podoba mi się, próbowałem na żurek, wersja wegańska, fajnie, jest bardzo solony, mogę tak powiedzieć? Słony? Słony. Bardzo lubię barszcz z łóżkami, ale dawno nie jadłem, bo próbowałem, kiedy miałem dziewczynę z Polski.
I to wydaje mi się, że to nie jest danie, które ludzie jedzą codziennie, no? Tak, No nie, na święta, nie? Tak. Na święta. I bardzo lubię polskie słodycze. Tak, sernik, wuzetka. Wuzetką znasz? No, znam. A lubisz sernik z rodzynkami, czy bez? Nie, bez. Ja nie wiem, dlaczego ludzie dają rodzynki do sernika. też nie wiem. Jak na przykład jak jabłko w sałatce. No, Też nie pamiętam, nie rozumiem. no, sałatka z jabłkiem. Zapomniałem, że coś takiego istnieje, ale faktycznie. Kiedyś w przedszkolu u mnie zawsze to dawali, sałatkę z jabłkiem. Ty chodziłeś do przedszkola? W Brazylii jest przedszkole? Przedszkola? Jest. Jak masz na przykład w Polsce, jak masz, no to jest przedszkole, tak? Czyli przed szkołą, before school. O, Jak kindergarten po angielsku. Jak masz 3 lata, będziesz do przedszkola. Eliseu, jak smakowała Ci nasza pizza? Przypomnij mi, jak to się nazywało. zarobiście, to pide, to Pide. turecka pizza. Pide było zajebiste. Turecka pizza. Dajcie znać w komentarzach, czy jedliście pide. Tak, polecamy. A jak nasz language exchange? O, bardzo fajnie. Kamil bardzo dobrze mówi po portugalsku. Każdy tydzień lepiej. I myślę, że on będzie prawie native speakerem następnego roku. Myślałem, że powiesz, że Kamil jest bardzo dobrym nauczycielem. Też. I że dzięki temu Ty tak dobrze mówisz po polsku. No, dokładnie, bo... Czekaj, muszę kupić bilet. Dobra. Dziękuję. A nie trzeba, to jest sponsor. To jest sponsor co? Nie żartuję, no, muszę kupić bilet. Tak, nauczymy od razu, jak się kupuje bilet. Pyk, kartonikowy. Nie, 20 minut. Nie zdążę, bo jeszcze muszę przesiąść na autobus. Dobra. Normalny. No, ale chyba jesteś studentem? Nie. Nie, masz coś jesteś studentem. To dla ciebie jest Ale to tańsze. jest do 26 roku życia. Wow. Wiesz? 4,40. Płacimy kartą. Ja mam bilet papierowy. Ja mam kod, bo mam aplikację. Eliseu ogarnia technologię. Jestem warszawiakiem, dlatego. Wczoraj moja uczennica powiedziała mi, że jestem boomerem, bo ja nie ogarniam tego. Gdzie to się wchodzi? Tu? Tak, Chalita, jak to oglądasz? Moja uczennica Chalita z Holandii powiedziała mi wczoraj, że śmiała się ze mnie, że jestem boomerem, bo nie ogarniam, jak udostępniam ekran, bo mam mam teraz MacBooka, nie? Aha. Wiesz, z Apple. Ja nie ogarniam tego. Ja też nie. Ja zawsze dam miałem rady. Windowsa Aha. i ja nie wiem totalnie, co się tam robi, nie? Nie ogarniam nic. I no, nieważne. A co ogólnie powiesz ty jesteś obcokrajowcem Eliseu, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale Eliseu nie jest z Polski, Eliseu jest Brazylijczykiem. I jak ogólnie oceniasz na przykład, nie wiem, metro w Polsce? Jak to funkcjonuje w porównaniu z, nie wiem, z São Paulo? To funkcjonuje bardzo dobrze. Jest bardzo czyste też. Nie mogę narzekać. Po prostu myślę, że jeszcze jest trochę krótkie. To są tylko... Tak. Są tylko 2 linie. 2 linie. Będzie 5. Będzie 5? Tak, za 25. Ale jest plan. Wszystko jest zaplanowane tutaj w Warszawie. Dzięki Rafała Trzaskowskiego. Ale będzie lepiej, no. Rafał Trzaskowski to jest prezydent Warszawy, jak ktoś nie wie. Eliseu nie dość, że uczy się polskiego języka, to interesuje się też polską polityką. Tak, bo to fajny materiał dla komedii, no. Bo Eliseu jest komikiem, Tak, robi komikiem. stand-up. Jak oglądacie to, wpadajcie na stand-up do Eliseu. Tutaj zostawię link do kanału Eliseu.
By the way, jest też na moim kanale. Jedzie pociąg, nie słychać. By the way, wpadajcie też na odcinek Top 10 Verbs z Eliseu i subskrybujcie, bo wkrótce będzie wywiad z Eliseu, ale już się umawiamy na niego chyba 3 miesiące. Zobaczymy. To kiedy nie wiesz, kiedy będzie, zobaczymy. To nasz deadline. Kiedyś będzie, zobaczymy. Też masz taki trochę cringe, jak nagrywasz w centrum w miejscu publicznym, czy raczej nie? Trochę tak, bo chyba nie po polsku, bo brzmi inne, ale jeśli po angielsku chyba tak, jest trochę... Ja wcześniej nagrywałem na przykład w metrze i trochę miałem taki. Aha. Teraz jak z tobą rozmawiam, to nie. Ale jak nagrywałem sam, to jest takie trochę, nie? Taki Chyba ludzie cringe. myślą, że jesteś turystem, coś takiego, nie? No właśnie nie, bo mówię po polsku, więc tak patrzą na mnie jak na wariata. Tak, turystę w sensie, że nie jesteś warszawiakiem. Aha, no tak. Nie, ja jestem prawdziwym warszawiakiem. Okej, kochani. Eliseu już poszedł. Ja już jestem sam. A było bardzo spoko. Fajnie. Git. Byliśmy w wegańskiej restauracji i ta turecka pizza naprawdę była super. Oprócz tego zrobiliśmy też wymianę językową, language exchange i było spoko. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich vlogów, jak po prostu na luzie coś robię i jak mówię tak normalnie, bo było też na kanale dużo takich vlogów comprehensible input, takich dla super początkujących, jak tak pokazywałem nowe słowa, to jest słup. A tutaj jest taki format bardziej na luzie. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. Zostawcie łapkę w górę i wpadajcie na Patreona po ćwiczenia do tego odcinka. Nara.